Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj przychodzę do Was z torbą, taką dosyć mega dużą, wielką. To znaczy, nie taki był zamiar, ale taka mi wyszła, ale w sumie bardzo się cieszę, bo takiej nie mam. A to jest torba akurat taka, można powiedzieć, odpowiednia na wakacje, na plażę, na takie właśnie spacery, gdzie musimy sobie zabrać coś ze sobą, żeby pochować różne rzeczy. Dlatego pokażę Wam dzisiaj bardzo prostą torbę. Naprawdę dla osób początkujących to będzie chyba najprostsza torba, jaką można zrobić, bez dodatkowych wyliczeń, wysiłków i w ogóle, więc mam nadzieję, że przyda Wam się taki tutorial, że sobie po prostu spróbujecie zrobić. Zaletą jest to, że tak naprawdę, tak jak powiedziałam, nie musimy się trzymać żadnego wzoru, żadnego liczenia oczek, po prostu robimy sobie dookoła i oglądamy czy słuchamy coś, co lubimy. Natomiast można do tej torby wykorzystać tak samo i sznurki, które Wam pozostawały, zrobić sobie taką pasiastą torbę. To jest taka torba z niczego, a jednocześnie bardzo fajna, fajnie się prezentuje. No i też przyda się oczywiście jak najbardziej kolejna torba do kolekcji. Słuchajcie, jeśli chodzi o sznurki, to ja postanowiłam użyć sznurek Makrama. To jest akurat Makrama by Mila, Mila Druciarnia, 2 mm. Sznurek tak zwany dziany, czyli ten, który się tutaj nam nie rozwarstwia, tylko jest po prostu tak ładnie ze sobą zszyty. I oczywiście polecam używać sznurków cienkich, 2-3 mm, żeby torba też nie była zbyt ciężka, w zależności od tego, jaką dużą chcecie sobie zrobić. Ja akurat na tą torbę zużyłam całe 2 motki i trochę miałam takiej jasnej, więc troszkę można powiedzieć, że ponad 2-2,5. Natomiast jeżeli zrobicie mniejszą torbę, to 2 motki Wam wystarczą i dzięki temu mam dużą torbę, która waży nieco ponad pół kilo, więc myślę, że jak na dużą torbę to i tak nie jest zbyt ciężka. Do tego oczywiście ja kupiłam sobie takie uchwyty, chciałam mieć gotowe uchwyty, natomiast można sobie samemu zrobić takie uchwyty, na przykład bazując na takich sznurkach, które pokazuje, jak zrobić też spód. Oczywiście uchwyty czy te rączki to jest wszystko zależy od Was, co sobie wymyślicie. Oczywiście fajnie się zawsze prezentuje, jak mamy coś takiego już gotowego, zrobionego, a te uchwyty są o tyle fajne, że ja dosłownie wykręcałam śrubki śrubokrętem i przekładałam przez dziurki, żeby to fajnie estetycznie wyglądało. Tak, że akurat z tego jestem bardzo zadowolona, z tych uchwytów, że nie muszę tych pasków robić, ale tak jak mówię, czasami jak nie macie możliwości, to można sobie zrobić swoje takie paseczki, nie ma problemu. Ta torba, przez to, że jest wielka, nie do końca oczywiście nadaje się na takie noszenie drogocennych rzeczy, ponieważ no, łatwo z niej coś wyciągnąć. Ale ja postanowiłam sobie, że kupię sobie taki zamek na metry, no bo moja szerokość tutaj jest aż 56 cm, więc muszę upolować taki zamek na 60 cm i po prostu poniżej tych tutaj rączek wszyję sobie go tutaj, w razie czego, żeby mi nawet nic nie wypadło, nawet jakiś strój czy coś, jakiekolwiek materiały, bo to nawet jest fajna torba na zakupy takie odzieżowe, żeby właśnie trzymać sobie z taką klasą torbę i kupować sobie ciuchy, bo ona jest dosyć pojemna, więc po prostu można sobie tutaj dookoła wszyć zamek, no oczywiście igłą, ręcznie, nie będzie to pewnie jakieś estetyczne, ale zabezpiecza na pewno przed nieplanowaną ucieczką z torby różnych rzeczy, że tak powiem. Dlatego oficjalnie nie mam tutaj pokazane, jak zszywać ten zamek, bo jeszcze go nie mam i też to jest taka dla mnie katorga, można powiedzieć, bo też tego nie lubię. Wiem, że czasami są też takie magnesy do środka, że można sobie zapinać i na przykład można w 3 miejscach mieć te za magnesy. Akurat tego Wam już nie pokażę, chcę Wam pokazać tylko po prostu pomysł na torbę, a Wy możecie sobie sami dowolnie zobaczyć, jak będziecie ją zapinać. Używam tutaj takiego ściegu, który używam bardzo często, no może nie tak często, ale używam do robienia moich swetrów. To jest taki nietypowy ścieg, to nie są zwykłe półsłupki, więc mam nadzieję, że Was zachęcę do sprawdzenia, jak zrobić sobie taki ścieg. Torba wygląda bardzo fajnie, jest taka jednocześnie trzyma formę, ale też jest taka właśnie delikatna, nie jest taka sztywna, można powiedzieć, że tak nie będzie nam odstawać na tym ramieniu, tylko się będzie ładnie dostosowywała właśnie w zależności od tego, co tam będziemy mieć. Spód jest zrobiony też bardzo prosto, zwykłego prostokąta. Robimy później wszystko dookoła. Spód jest troszeczkę mocniejszy, wiadomo, żeby ten spód nam tutaj nic się nie pourywał. No i oczywiście ona ma
takie powiedzmy przewiewny wzór, ale akurat to chyba jeśli chodzi o wyjście z torbą na plażę, to ma zaletę, bo nam piasek akurat ucieknie cały z torby, nie będziemy go wnosić do pokoju. Także mam nadzieję, że podoba Wam się pomysł na tą torbę, że ktoś sobie spróbuje. Można sobie zakupić te wszystkie materiały. Ja Wam zostawię link poniżej oczywiście tego filmu do sznurka, jakie użyłam i też do tych uszów, bo one też są do kupienia w sklepie Mila Druciarnia, ale pamiętajcie, że zawsze możecie korzystać też z tego, co macie, bądź tego, co macie sprawdzone, co lubicie. Ja oczywiście zachęcam Was do używania to, co Wam odpowiada. No i oczywiście bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, udostępnienia i wszystko, co robicie. To jest dla mnie ogromna wdzięczność, że jesteście razem ze mną. Także mam nadzieję, że zrobicie również razem ze mną tą torbę. No to do dzieła. Naszą torebkę zaczniemy od zrobienia takiego dna. To będzie naprawdę bardzo proste dno. Będę go tworzyła tam i z powrotem, a potem wyprowadzimy sobie tak oczka, że będziemy już pracować dookoła, a na początek po prostu najprostsze dno. I tak jak mówię, możecie stworzyć dowolny rozmiar tej torebki. Wszystko zależy od tego, jaka jest Wam potrzebna, czy duża, czy mała, no i ile oczywiście macie sznurka. Ja nabrałam tutaj 60 oczek łańcuszka, co mi daje tutaj szerokość, długość około 40 cm. No i ta część też jest oczywiście dowolna, ile potrzebujecie tutaj, żeby dno było takie, powiedzmy, no szerokie tak naprawdę tutaj. Ja Wam tylko powiem, gdzie trzeba skończyć, żeby ładnie to wyglądało. Natomiast, tak jak mówię, takie dno możecie zrobić dowolnej długości i dowolnej szerokości. Do zrobienia takiego dna oczywiście potrzebujemy tylko sznurek, szydełko i znaczniki. I teraz oczywiście możecie używać dowolnego sznurka, jaki tylko macie. Ja używam sznurka makramy, tak jak Wam wcześniej pokazywałam. I zrobię z Wami taką małą próbeczkę, ponieważ ja już mam tutaj gotowe, a nie chcę tak długo pokazywać. Iść po 60 oczek to nie ma sensu, jak wzór jest tak naprawdę cały czas taki sam. I zaczynamy od dowolnej liczby oczek. Robimy sobie pętelkę podstawową. I nabiorę dosłownie kilka oczek. Mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, może być 12, plus jeszcze jedno jakie brzegowe, czyli zaczynam od drugiego oczka, od szydełka, to sobie pomijamy. Odwracam łańcuszek na tą stronę, żebym widziała takie tylne pętelki tutaj, te środkowe. I na początku pracuję na tych pętelkach. Więc zaczynam od drugiego oczka, czyli od tego. Robię narzut od dołu, przytrzymuję sobie narzut. Mijam szydełko właśnie pod tą środkową pętelkę, przeciągam pod tą pętelką, przytrzymuję sobie tutaj wszystko paluszkiem i od razu też przeciągam przez dwie pętelki. Zaznaczam pierwszą pętelkę, żeby mi się nie zgubiła i znowu narzut, kolejna pętelka, przeciągam i kolejna. Narzut, przeciągam tutaj. Można przeciągać w taki sposób, że albo przytrzymujecie sobie tutaj ten narzut i przekładacie, albo od razu przekręcacie szydełko i ono sobie samo tutaj znajdzie drogę w tą stronę. To wszystko jedno, wzór będzie taki sam, niezależnie od tego, jaka metoda jest dla Was prostsza. Ja tutaj tak szybko pokażę Wam, jak będzie wyglądać dno tej torebki. Oczywiście są to oczka ścisłe z narzutem, więc jeśli już potraficie robić te oczka, to tak naprawdę to jest szybka praca. Ok, no i ostatnie oczko tutaj. Mam też ostatnią pętelkę, przeciągam i gotowe. I teraz oczko do góry, odwracam robótkę. Staram się zawsze odwracać w tą stronę, żeby krawędź wyglądała tak samo. I znowu będziemy wykonywać oczka ścisłe z narzutem, ale tym razem zawsze będziemy się wbijać już tylko w tylną pętelkę od tego łańcuszka. Łańcuszek biegnie w tę stronę, czyli musimy sobie popatrzeć od góry jakby na niego, gdzie tak naprawdę jest właśnie ta nasza pętelka od łańcuszka. Nawet jeżeli zaznaczyliście sobie tutaj na początku oczko, to ona Wam będzie ładnie wyznaczała cały ten łańcuszek, gdzie on jest. I zaczynamy. Oczko do góry zrobiłam, odwracam robótkę, znowu robię narzut, no i wbijam się w pętelkę tylną, tutaj, czyli zaczynam od pierwszej pętelki od robótki. Ta tutaj to było oczko zawracające, więc pomijamy to. I wbijam się,
przeciągam i znowu przeciągam przez 2. I tak będzie wyglądać wzór na ten spód torebki. Naprawdę bardzo prosta torebka do wykonania. I zobaczcie, cały czas będę robiła tak samo, czyli narzut, wbijam się tutaj w tylną pętelkę, pobieram i przekładam przez 2 pętelki. Narzut, pobieram i przez 2. Dobrze nam już znany ścieg. Dla osób początkujących też łatwo go przećwiczyć na sznurku, nawet lepiej na sznurku niż na włóczce, bo sznurek jest grubszy i lepiej się nam tutaj to będzie przeciągało. Ostatnią pętelkę robię całą, żeby krawędź była bardziej stabilna, czyli wbijam się pod 2 pętelki, przednią i tylną i przekładam. I znowu oczko do góry, odwracam i to samo. Nawijam na szydełko w włóczkę sznurek, przekładam przez tylną pętelkę i przekładam przez wszystkie. I też sobie tutaj zaznaczę. Warto sobie znaczyć te krawędzie końcowe i początkowe, żeby nie pogubić pętelek, żeby dno nam się nie zmniejszało, tylko było ciągle w takim samym stanie, można powiedzieć. Więc zobaczcie, cały czas robię sobie tutaj oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o dno torebki, o tą podstawę dolną. Teraz Wy musicie sobie zdecydować, jaka długa będzie torebka, jaka szeroka, głęboka. I proszę bardzo. I cały czas będziemy tworzyć tak samo. Zawsze można sobie właśnie na początku zrobić taką próbkę, żeby sprawdzić, ile oczek zajmuje, ile centymetrów i odpowiednio sobie skalkulować, ile oczek muszę nabrać, żeby uzyskać daną szerokość torebki. Ok, ja już jestem tutaj prawie na końcu, już ostatni rząd, myślę, że już wszystko jest jasne, jak to robić. I teraz tak, ja skończyłam właśnie robienie tego dna w momencie, kiedy moje sznurki są naprzeciwlegle, czyli tu jest jeden i tu jest drugi, czyli właśnie w tym momencie. Dlatego, że jak się przyjrzycie, chcę wykorzystać pełne łańcuszki tutaj z tej strony, jeden i drugi, a ta krawędź tutaj i ta tutaj będzie mi potrzebna, żeby iść teraz dookoła. Więc zaczynamy, znaczy kończymy w dokładnie takim samym momencie jak ja, niezależnie ile tych rzędów zrobicie, bo możecie zrobić ich oczywiście więcej, ale kończymy po przeciwległej stronie, od której zaczynaliśmy, czyli ten sznureczek mamy po tej stronie i ja dokładnie jestem teraz w tym miejscu, więc pokażę Wam, jak będziemy teraz budować sobie dookoła tą przestrzeń, żebyśmy mogli wznosić tą torebkę już do góry. Dokładnie, zobaczcie, ja mam takich łańcuszków tu raz, 2, 3, 4, 5 i to mi daje takie około 6,5 cm. Myślę, że nie będę robiła szerszej, ale oczywiście to wszystko zależy, co Wy chcecie uzyskać, więc możecie próbować nawet robić szerszą, jeśli tylko macie ochotę na szerszą torebkę. I teraz nie zawracamy, tylko będziemy pracować już dookoła, więc potrzebuję sobie tutaj obrębić tą krawędź, no i później wejdę z powrotem na oczka, które są tutaj. Tak naprawdę to będzie taki pierwszy rząd przygotowujący do kolejnych, więc od tego momentu sobie zaczynamy. Popatrzcie, ja mam tutaj raz, 2, 3, 4, 5 takich łańcuszków i w każdym tym łańcuszku zrobię sobie półsłupek. I jeszcze pomiędzy tymi łańcuszkami, czyli dokładnie tutaj w tej przestrzeni też się wbiję i zrobię po prostu półsłupek, tak żeby ilość tych półsłupków zgadzała się mniej więcej tutaj na tą szerokość tej naszej krawędzi. Czyli zobaczcie, zaczynając od tego pierwszego łańcuszka tutaj, wbijam się mniej więcej tutaj w środek tego łańcuszka i robię sobie pierwszy półsłupek. Oczywiście nie przejmujcie się tym, że nie robimy tutaj żadnych zwiększeń, bo ta torebka w dalszej części ona będzie miała taki wzór troszeczkę rozszerzający się i to się wszystko ładnie ułoży. Tak jak też wspominałam, teraz pomiędzy tymi dwoma łańcuszkami również mniej więcej tutaj wbijam się i zrobię sobie półsłupek drugi. W kolejny wbijam się tutaj w środek i zrobię półsłupek trzeci, tu pomiędzy łańcuszkami zrobię czwarty, tutaj zrobię piąty, pomiędzy zrobię szósty, tutaj zrobię siódmy,
pomiędzy łańcuszkami 8, tutaj w środkowym, tutaj 9 i tutaj już zobaczcie, jeszcze zanim ten 9 wezmę, tutaj już tak naprawdę przechodzimy do tych łańcuszków, które już tutaj widać, więc możemy zrobić ostatni ten tutaj. O, a mi się teraz troszeczkę zasłonił, dlatego musiałam go i dalej będę pobierała całe tutaj te pętelki. O, mam się ciężko nabić, ale może mi się tutaj uda. Wykorzystam całe pętelki od tej strony, żeby znowu zrobić półsłupki. I tak, czyli mam już tą krawędź obrębioną. Mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Powiedzmy tutaj 10 była już na rogu, a następnie przechodzę do zrobienia półsłupków dosłownie w tych oczkach, które tutaj były początkowe tak naprawdę. Te, które łańcuszek nabieraliśmy sobie, były początkowe, więc pobieram cały ten łańcuszek. O. I po prostu muszę dojść do końca tej krawędzi, czyli tutaj starać się wybierać cały łańcuszek. On może być troszeczkę zaciśnięty, dlatego dobrze jest na początku ten łańcuszek zrobić sobie taki luźny, żeby nam się dobrze tutaj wpinało szydełko. Ale też myślę, że nie ma jakiegoś większego problemu. Robimy sobie półsłupki. Ja te półsłupki robię tak, że pobieram szydełko od dołu, przeciągam, od dołu i przeciągam. To będzie ważne, ponieważ będziemy zaraz robić bardzo podobny wzór, więc tutaj musimy patrzeć, jak robimy półsłupki, bo półsłupki można zrobić pobierając od góry, o tak, i wtedy tworzy się zupełnie inny kształt, taki X, dlatego ja chcę, żeby to było V i pobieramy tutaj od dołu. Czyli się trzeba przestawić na tych, którzy pobierają od góry. Może być ciężko. No ale jeśli chcemy taki efekt, no to musimy przestawić myślenie. Ok, zobaczcie, ja tutaj cały czas idę sobie po tej krawędzi. No oczywiście dojdę już sama tutaj do tego momentu. Ok, zbliżam się już do końca. Jestem już prawie na końcu. I tutaj zobaczcie, że ja zrobię dokładnie to samo, co przy tamtej krawędzi. Czyli tak, tu gdzie mam jeszcze oczka, wybieram te oczka. A tu gdzie już nie mam oczek, przechodzę najpierw tutaj do tej, tu w środku, gdzie był łańcuszek, a potem gdzieś pomiędzy. Tutaj, później w środku, gdzie był łańcuszek. Taki widoczny oczywiście ten łańcuszek, no i jedno oczywiście muszę też dać pomiędzy i tutaj w środku, gdzie łańcuszek i pomiędzy. Ilość tak naprawdę takich oczek w ogóle nie ma znaczenia. Robimy bardzo prosty wzór, bardzo prostą torebkę i nie musimy się zastanawiać nad liczeniem tego wszystkiego. I zobaczcie, tu też znowu skończyłam w tym miejscu, a tu próbuję już znaleźć pierwszy z brzegu łańcuszek. Ten pierwszy tutaj jest, o, bijam szydełko, no i sobie po prostu tak zawracam i teraz znowu muszę przejść przez cały ten łańcuszek. Nie przejmujemy się tutaj tą krawędzią, że ona tworzy takie zagięcie, bo tak naprawdę my już tego nie będziemy rozszerzać, pójdziemy do góry i ona się ładnie sama, to wszystko nam ładnie poukłada, więc nie musimy nadkładać tutaj tych oczek, zaraz zresztą zobaczycie dlaczego. Bo ten wzór, który zaraz będziemy też wykonywać, on troszeczkę jeszcze nam rozszerzy tak naprawdę tą torebkę, bo to, co teraz robimy, to jest tylko przygotowanie, czyli później nie będziemy używać tego wzoru, co teraz, tylko jeszcze inny. No i teraz oczywiście muszę dojść już do samego końca tymi półsłupkami. Ok. Dobrze, i znowu popatrzcie, przeszłam całą tą krawędź, więc mamy tak naprawdę już wszystkie oczka tutaj obrębione dookoła i zaraz spotykamy się tutaj już na początku i tu następuje zmiana wzoru w tym miejscu, gdzie sobie wpięłam znacznik, czyli dosłownie na rogu po zrobieniu całego okrążenia. Więc wypinam ten znacznik i teraz będziemy robić cały czas dookoła w spirali. Nie będę robiła żadnych łączeń, żeby to torebka dookoła ładnie wyglądała.
Różnice wysokości sobie później zniwelujemy, to się da zrobić, a ważne, żeby w całości wyglądała jak bezszwowa. Zaczynamy tak samo, czyli zobaczcie, wbijam się szydełkiem pod całe oczko, przeciągam, ale uwaga, znowu pobieram włóczkę, przeciągam przez jedno oczko, pobieram i przeciągam przez dwa. Tak będziemy wykonywać ten ścieg. Ja tutaj sobie zaznaczę początek, żebym wiedziała, gdzie zaczynałam. I kolejne oczko. Wbijam się, przeciągam i robię jakby oczko łańcuszka najpierw, a potem pobieram włóczkę od dołu i znowu robię dopiero taki półsłupek. Czyli zobaczcie, wbijam się, przeciągam włóczkę, pobieram włóczkę, jedno oczko łańcuszka, pobieram i przeciągam przez dwa. Tak naprawdę bardzo prosty wzór, daje bardzo fajny efekt całej tej torebki. On jest taki głębszy, ładniejszy, wyrazisty. Też wygląda jak taki dziany na drutach, więc myślę, że można sobie poszaleć i zrobić taką torebkę. Ono się naprawdę bardzo szybko robi, tak jak zresztą zauważycie, zobaczcie, ja tutaj nie muszę się zbytnio zastanawiać. Tylko pamiętajcie, żebyście się nie pomylili i nie zrobili półsłupka, tylko właśnie wbijamy się najpierw oczko łańcuszka, a dopiero później taki półsłupek. I teraz cały czas będziemy sobie robić dookoła, nie dodajemy żadnych oczek na brzeg, bo tak naprawdę zobaczcie, ten brzeg zaraz Wam się będzie podnosił do góry. My tu robimy zewnętrzną stronę, tu jest środek, więc te wszystkie krawędzie zaczną się tak układać, że one się podniosą do góry i ładnie wyprofilują. A teraz robimy cały czas ten sam ścieg i tak naprawdę będziemy cały czas robić tak samo dookoła, więc tak jak powiedziałam, z zamkniętymi oczami i po prostu przerabiamy. Natomiast ja oczywiście jeszcze Wam pokażę, jak to będzie wyglądało tutaj i pokażę Wam za jakiś tam czas, jak to wygląda już po kilku rzędach, bo tak naprawdę jeszcze ten pierwszy rząd nie oddaje tej całości tutaj tej torebki i jeszcze nie jest tak ułożony do góry. On się dopiero zacznie układać, im więcej rzędów zrobimy, więc też się nie przerażajcie, że jest taki płaski. Tu musi być wyższy, więcej rzędów na wysokość. Ok. Jeszcze dosłownie kilka tu przerobię zami i zaraz się połączę, jak już przerobię sobie jedno to okrążenie, żeby tutaj nie przedłużać, a myślę, że wzór jest prosty. Ok, przerobiłam sobie całe okrążenie i zobaczcie, że jeszcze u mnie nie widać, żeby się podnosiła torebka do góry, wręcz nawet troszeczkę się zaczyna falować, bo ten wzór górny będzie troszeczkę szerszy i dzięki temu ta torebka będzie właśnie taka troszeczkę, wydawała się, że górą jest rozszerzona. No i teraz jestem na początku tutaj na początku tego naszego okrążenia i tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja tutaj po prostu nie łączę żadnego okrążenia, tylko przechodzę dalej płynnie. Nawet jeżeli jest jakaś tutaj różnica wysokości, ją będę niwelowała sobie później, a tutaj po prostu po zrobieniu ostatniego tego wzoru z półsłupka, widzę, że to już jest tutaj nowy wzór, po prostu płynnie sobie przechodzę w taki sposób. Teraz nie będę zaznaczała każdego tutaj okrążenia, gdzie zaczynałam. Po prostu wepnę sobie znacznik mniej więcej w tym miejscu, żebym wiedziała, że muszę skończyć dokładnie mniej więcej w tym samym miejscu, żeby się nie okazało, że gdzieś nie zrobiłam do końca pełnego okrążenia. Natomiast teraz dalej robię dokładnie ten sam wzór cały czas. Dokładnie tak samo. Pomiędzy tutaj się wbijam. I tworzę ten piękny ścieg. I teraz słuchajcie, wystarczy tylko siedzieć, słuchać czegoś i cały czas robić dookoła tą torebkę dosłownie tym samym ściegiem na taką wysokość, jaką Wam odpowiada. Ja oczywiście jeszcze muszę pokazać, jak będę uszy wrabiała, bo mam już do tego gotowe uszy, dlatego jeszcze oczywiście Wam pokażę tą końcowy etap tej torby, można powiedzieć, bo zapowiada się dosyć duża ta torba, więc to raczej będzie torba.
i cały czas, zobaczcie, tak samo. Ok, myślę, że na tym skończę. Zobaczcie, że już ten drugi rząd zaczyna mi formować tą torbę do góry. Ona będzie właśnie tak się formowała. Tutaj przecież te zagięcia nie mają rozszerzeń, więc one muszą iść już do góry. No i w międzyczasie to się ładnie wszystko zacznie układać i prostować. Ja oczywiście przerobię te rzędy i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Ok, ja już przerobiłam dosłownie taką wysokość, no i zdecydowałam, że wprowadzę sobie inny kolor. To jest dobry pomysł na to, żeby wykorzystać sznurki, które Wam jeszcze zostały. Można sobie zrobić fajną paseczkową torbę. Jak widzicie, ona już układa się właśnie w taki sposób, że jest dosyć szeroka. No, ja trochę przesadziłam chyba z wielkością tej torby. Jest ogromna i muszę jeszcze sporo nadbudować. Dlatego chciałam Wam jeszcze pokazać ewentualnie, jak można sobie doczepić inny kolor sznurka. Oczywiście będziemy mieć tutaj takie przejście i schodkowe, bo no nie da się tego tak zrobić, jeżeli zdecydowałam, że idę w okrążeniach, ale akurat mi to nie przeszkadza. Także ja Wam mogę po prostu tylko pokazać, jak sobie będziemy doczepiać ten inny kolor sznurka. Ogólnie oczywiście już doczepiłam sobie wcześniej ten jasny, ale teraz będę zmieniać znowu na ten ciemny, więc chodzi tylko o to, żeby Wam pokazać, w którym momencie jest zmiana. Zobaczcie, tutaj miałam pierwszy taki, gdzie była zmiana, więc muszę tak naprawdę zmianę zrobić już tutaj, w tym, idąc równo, ale już w tym musimy sobie doczepić nowy kolor, ponieważ musi nam przejść tak naprawdę oczko z tego koloru. Czyli zobaczcie, robię sobie to w taki sposób, że przekładam tutaj, robię raz, ale już oczko, pobieram sobie nową włóczkę. Ja, ponieważ robię małe paseczki, to nie będę odcinać tych włóczek, po prostu będą takie przeciągnięcia, ale lepiej, żeby były te przeciągnięcia niż doczepianie tych włóczek i chowanie, sznurków oczywiście, i chowanie ich tam do środka. Ja tego nie lubię, więc jeżeli jest mały pasek, to zostawię sobie takie pociągnięcie. I teraz właśnie przeciągnę sobie tą część. Widzicie? Chodzi o to, że tu zostaje mi jeszcze ten biały, ale gdy będę robiła tutaj, już mam prawidłowy kolor włóczki, oczywiście sznurka, o, w taki sposób. I oczywiście tak, jeśli robicie sobie takie paski, można sobie to ucinać i doczepiać za każdym razem nowe, albo można sobie zostawiać te sznureczki, może się też przydadzą do doczepienia czegoś, no tak jak mówię, to zależy od Was. Jeśli nie macie takich sznurków wcześniej doczepionych, to też nie jest problem, bo tak jak wspominałam, robię tak i biorę dowolny sznurek właśnie w dowolnym miejscu, zakładam w taki sposób i właśnie w ten sposób go doczepiam. Oczywiście końcówkę tego sznurka warto sobie wtedy wrabiać, żeby ona wyglądała, żeby ona już od razu była wrobiona. Wrabianie końcówek jest proste, po prostu układam wzdłuż linii tutaj tych oczek i przerabiam razem, jak gdyby tutaj chowając tą część tutaj, zobaczcie, ona się po prostu mi tutaj schowa, bo jakby jest przerobiona, przykryta i tak można sobie wrabiać te końcówki, które po prostu, te początkowa, która została z doczepienia tego sznurka. I tak będę oczywiście robiła, ja już mam tutaj doczepiony sznurek, więc muszę sobie tutaj go inaczej wziąć. On jest tutaj mój docelowy, więc tak naprawdę słuchajcie, jeśli robicie torbę w paseczki, no to polecam właśnie w taki sposób sobie to robić, żeby patrzeć mniej więcej, gdzie jest ostatnie oczko, które muszę przerobić i pamiętać, żeby już przełożyć sobie tą górną warstwę tutaj, tak żeby się po prostu tutaj nam to wszystko zgadzało. No i to wszystko zależy od Was, jakie paseczki chcecie sobie zrobić, jakiej grubości, tak jak mówię, nawet może być torba przecież jednokolorowa, nie musi być paseczków. I ja już przerobię, powiedzmy prawie już całą tą wysokość, żeby Wam pokazać, jak to ostatecznie u mnie wyszło. Ok, mam już tyle torby, tak to u mnie wygląda. Oczywiście Wy możecie robić sobie dowolną długość, szerokość, tak jak Wam wspominałam. I tak jak Wam wcześniej wspominałam, ja zostawiam sobie tutaj łączenia, takie nitek, które powstały, włóczek przez przekładanie, a te końcówki sobie wyrabiam. Natomiast teraz tak, jeśli uznacie, że robicie już prawie, macie dobrą wysokość tej torby, ja też nie chcę, żeby była zbyt wysoka, bo ja jestem niska i nie chcę się przytłoczyć tą torbą, więc, a wyszła mi naprawdę szeroka, no jeszcze takiej szerokiej to nie mam,
Dobrze, przyda się. Natomiast jeżeli macie dokładnie takie same jak ja uchwyty, to zdecydowałam, nie wiem czy to jest dobry pomysł, że ja je tutaj odkręcę i przykręcę. Mam nadzieję, że sobie tego tak nie zniszczę. No ale taki mam pomysł, już próbowałam, więc chyba się uda. Mogę robić błąd, ale może akurat na błędach się trzeba uczyć. I chcę sobie zrobić takie tutaj dziury, przez które właśnie ja później przełożę ten pasek. Co prawda można by zrobić łańcuszek i przekładać, ale wiem, że później już ciężko będzie mi zrobić też tutaj wzór i ona się będzie ciągła, a ja jednak chcę jeszcze zrobić 2 rzędy wyżej, żeby było stabilniejsze ten uchwyt i żeby w środku jeszcze był wzór, więc po prostu jakieś około 3 rzędy zanim zakończę, chcę, żeby to tak mniej więcej tutaj wyglądało, czyli to będzie mniej więcej tyle, ile mam tutaj możliwości. Chcę, żeby jeszcze weszło tutaj do środka, żeby po prostu ten uchwyt, ta rączka była stabilna i żeby się tak nie wyciągało. Czyli tak, podzieliłam sobie teraz tą torbę na takie 4 punkty, czyli dokładnie w punkty, w których będę miała ten dziurę tak zwaną. Na tą dziurę przeznaczę 2 oczka, ponieważ jest to taka szerokość, która będzie odpowiednia, żeby mogła przełożyć pasek. 3 wydaje mi się, że byłoby za szeroko, a 2 będzie odpowiednio. Więc wystarczy po prostu wydzielić sobie w miarę w połowie punkty 4, żeby było tyle samo mniej więcej oczek tutaj, tyle samo w środku i tyle samo tutaj. Mi akurat wyszła trochę nieparzysta liczba oczek, ale tak jak mówię, tym nie ma się co przejmować, nawet jak jedno oczko gdzieś tutaj jest więcej, nikt tego nie będzie liczył, więc nie przejmujemy się tym. Natomiast tutaj, jak już mam te punkty rozplanowane, dochodzę, oczywiście zaczynam nowe okrążenie, czyli tu jest, muszę dojść do tego momentu i w miejscu, gdzie mam zaznaczony znacznik, to jest punkt, który mam ominąć, a dokładnie 2 punkty, czyli tak naprawdę 2 oczka łańcuszka. I robię sobie te 2 oczka łańcuszka, omijam 2 i dopiero w następnym robię tutaj, oczywiście bez narzutu, z przyzwyczajenia zrobiłam sobie narzut, ale nie żaden narzut, po prostu robię sobie ten ścieg. I powstaje mi właśnie ta dziura, w którą będę chciała włożyć ten pasek. W taki sposób. I oczywiście dalej robię tak samo, czyli dochodzę do drugiego punktu, który mam tu wyznaczony. Tutaj oczywiście muszę zrobić na odwrót, czyli najpierw tu jak gdyby wchodzę w ten punkt do wewnątrz, czyli teraz jak dojdę tutaj, to muszę ominąć jedno oczko przed znacznikiem. Już Wam tutaj pokazuję, o co chodzi. Jestem dokładnie tutaj w tym miejscu i ten znacznik muszę tutaj ominąć, ten punkt przed znacznikiem. Oczywiście omijamy te punkty, które są w środku, żeby to było symetrycznie. Czyli dosłownie mam jeszcze do zrobienia 2, 1 i ten również omijam razem z tym, więc robię 2 oczka łańcuszka i dopiero wbijam się tutaj i przerabiam ten ścieg. Czyli jak gdyby, zobaczcie, mam symetrycznie zrobione dziury. To samo trzeba zrobić z tej strony. Czyli jak dojdę do tego momentu, omijam sobie te 2, natomiast następne 2 oczywiście omijam tutaj w środku. I dopiero jak przejdę i dojdę do tego momentu, jeszcze jedno okrążenie, pokażę Wam, jak to obrabię. I tak, i teraz już zrobiłam pełne okrążenie, czyli wszędzie mam zrobione otwory i oczywiście w tym miejscu, gdzie mieliśmy 2 oczka łańcuszka, to zaczynam robić taki sam wzór jak dotąd, czyli po prostu staram się wyłapać te oczka, tutaj raz i tutaj też da się je złapać, zostanie nam z tyłu taka pętelka i też sobie tutaj je wyłapuję i przerabiam. Niestety już piesek chrapie, więc trochę będzie odgłosów. Starałam się, żeby nie było, ale nie zawsze się uda. I tutaj również. Czyli tak naprawdę przerabiam tak, jakby był wzór. Idę znowu, całe okrążenie tak robię. A tak wygląda już po przerobieniu. Tak jak Wam wspominałam, potrzebuję sobie nadbudować tutaj 2 rzędy. Już rozkręciłam śrubkę, więc mam nadzieję, że nic nie zrobiłam złego.
ale już widzę, że te 2 rzędy, nawet 3, to są wystarczające, żeby tutaj nadbudować. To wszystko zależy też od tego właśnie, jaki macie pasek. Natomiast ja już uważam, że kończę tą torebkę, nie będę już tego 3. rzędu robić. Natomiast ostatecznie w miejscu, gdzie zaczynałam, czyli mniej więcej tu, gdzie miałam znacznik, chcę jeszcze zrobić jedno okrążenie oczkami ścisłymi, tak zwane wyrównujące. Czyli zobaczcie, jestem mniej więcej w tym samym miejscu, co były zmiany kolorów. Kolejne oczko zrobię tak, że zrobię sobie tylko półsłupek, zwykły, w taki sposób, co daje mi już obniżenie tego rzędu. Natomiast jeszcze sobie przerobię dookoła taki zawężający ścieg oczek ścisłych, po to, żeby ta krawędź tej torebki, ta góra się po prostu nie rozszerzała. O. Nie chciałam użyć złego słowa. Więc mamy tutaj jeszcze ostatecznie do zrobienia po prostu rząd oczek ścisłych. I też zrobić trzeba je w miarę luźno, nie aż tak ściśnięte, bo może się okazać, że zawęzi się Wam troszeczkę góra i się zrobią takie właśnie marszczenia. Więc staramy się to robić jednak w miarę luźno. Nie chodzi o to, żeby tu zmarszczyć, tylko bardziej, żeby ta krawędź więcej się nie rozszerzała. A ona jest taka, że mogłaby się właśnie rozszerzyć pod wpływem używania. Więc jak my ją tutaj zablokujemy, to już nie będzie się nic rozszerzało. Czyli wykonujemy ostatni ścieg, ostatni rząd, ostatnie okrążenie. I zaraz mocuję już uszy, uchwyty i koniec. Także będzie fajnie już gotowa torebeczka. I tak, ok. W zasadzie to oczywiście musicie zrobić tak samo. Ja już sobie to wykonałam. Ok, przerobiłam sobie całe okrążenie, mam już przerobione oczkami ścisłymi. No i na końcu oczywiście mniej więcej tutaj w tym samym miejscu można sobie zakończyć w taki sposób, że wyciągamy tą pętelkę, wkładamy tutaj od środka. Już można sobie uciąć ten sznurek trochę dłuższy, żeby schować do środka torebki, żeby się nic tutaj nam nie rozpruło. Natomiast w kolejnym oczku przekładamy od góry szydełko po to, żeby wsadzić tutaj tą pętelkę, przeciągnąć i dopiero tutaj, tak jakby w środku zrobić taki zacisk, żeby też to w miarę w środku wyglądało fajnie, a nie na zewnątrz. Oczywiście musimy tą część pochować tutaj, tak jak i wszystkie sznurki we wzorze, starać się wyszukiwać właśnie takie pętelki i poprzeplatać sobie w różnych miejscach. To oczywiście trzeba niestety sobie zrobić, żeby zabezpieczyć. No i słuchajcie, torebka jest gotowa. Wystarczy teraz zamocować uchwyty. Ja już tutaj próbowałam sobie właśnie zrobić w taki sposób, zamocować i gotowe. Natomiast oczywiście możecie sobie do takiej torebki jeszcze dokupić magnesy. Są takie magnesy do środka, gdzie można je przypinać, bądź wszyć zamek, taki szyty z metra. To też jest dobre rozwiązanie, żeby sobie po całości, tak oczywiście ręcznie, na tyle ile potrafimy, wszyć taki zamek, żebyśmy mieli pewność, że nam też nic nie wypadnie z tej torby. Oczywiście to już też nie jest moja bajka, żeby Wam pokazywać, jak wszywać takie zamki, bo akurat tego nie lubię i też nie wychodzi mi to jakoś rewelacyjnie. Robię to po prostu tak, jak potrafię i tyle w temacie. Natomiast torebka na górze oczywiście się zeszła po bokach, więc nie trzeba tu robić żadnych dodatkowych okrążeń, żeby ten zamek tutaj przymocować. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podoba taka wersja torby. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś chciałby sobie zrobić taką torbę, czy zamierza i jak Wam się podoba. No i oczywiście ja Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.